Dzisiaj Ci pokażę, jak wygląda dieta najcięższej kobiety na świecie, a co jest jej śniadanie. Dokładnie są tutaj 4 pączki, omlet z 7 jaj z szynką oraz serem, całe opakowanie boczku, 4 corn dogi oraz 5 placków ziemniaczanych. Niedawno robiłem materiał, w którym spróbowałem otworzyć dietę najcięższego człowieka na świecie i tam powiedziałem, że jeżeli dobijemy bardzo dobrą aktywność pod tym filmem, to spróbuję otworzyć dietę najcięższej kobiety na świecie. No i co zrobiliście? Dobiliście blisko 50 000 polubień. Dlatego dzisiaj przedstawię Ci, jak wygląda codzienna dieta 33-letniej Susan Eman, która postanowiła sobie na cel ważyć ponad 700 kg. Tak, dobrze słyszysz, ponad 700 kg chce ważyć. I dlatego codziennie stara się dojadać do 30 000 kalorii. W tym artykule została opublikowana lista jedzenia, jakie spożywa na co dzień. Całe to jedzenie daje ogromną liczbę kalorii, a co jakby każdy ten posiłek odchudzić w moim stylu? Ile kalorii byłbym w stanie zaoszczędzić, robiąc każdy posiłek jej diety w makrosowej wersji? Więc w dzisiejszym materiale przez kolejne 48 godzin właśnie to biorę sobie na cel i zobaczymy, ile łącznie kalorii uda mi się zaoszczędzić i czy w ogóle będę w stanie na każdy wariant znaleźć mniej kaloryczne rozwiązanie. Jej dieta odpowiada 12-krotnym zapotrzebowaniu kalorycznym dla dorosłego mężczyzny oraz 15-krotnym dla kobiety. To będzie naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, więc spróbujmy pod tym odcinkiem dobić 40 000 polubień. To przygotuję dla Ciebie kolejny szalony materiał z ekstremalnych diet. A tymczasem zobaczymy, czy jestem w stanie dokonać niemożliwego, czyli zaliczyć dietę najcięższej kobiety na świecie. Oprócz zmierzenia się z taką potężną ilością kalorii, będę co każdy posiłek testować losowe aktywności, aby zobaczyć reakcję mojego organizmu podczas takiej diety. Zanim zaczniemy jeść, sprawdźmy sobie wagę przed tym wyzwaniem. Aktualnie moja waga wynosi około 76 kg, a tak się prezentuje sylwetka. Standardowo masz tutaj przód, bok oraz tył mojej sylwetki i jestem ciekaw, jak podczas tego 48-godzinnego wyzwania zmieni się moja sylwetka i jak mocno podskoczy mi waga. Ta dieta zawiera dużo fajnych propozycji, tylko w słabej wersji, więc będziesz widzieć dzisiaj tutaj zarąbiste alternatywy i dużo fajnych przepisów. Zbliża się lato, więc myślę, że ten odcinek Cię mega przyda na przyszłość. Wyciągniesz z niego zarąbiste fit opcje, ale oczywiście nie będziesz musiała dobijać tych 700 kg jak ona. Zaczynamy od pączków, bo to mamy pierwsze na naszej liście do tego posiłeczku. Myślę, że możemy zrobić tak, że będziemy wszystko przygotowywać jednocześnie, czyli jak pączki już będą nam się robić w piekarniku, zajmujemy się omletem i tak dalej. Boczek, corn dogi, placki ziemniaczane. Grubo. Wstawiam piekarnik na 180 stopni i tak się prezentują wszystkie składniki na te pączki. Testowo kupiłem taką mieszankę do pączków, nawet z dobrym makro, więc zobaczymy, jak to na tym wyjdzie. Do miski po kolei wkładam wszystkie składniki i zorientowałem się, że w tej mieszance do pączków jest cukier, więc słodzik tym razem będzie mi niepotrzebny. No i dalej wszystkie składniki, czyli proszek do pieczenia, dałem też szczyptę soli i jogurt grecki, ponieważ na tym będzie bazował przepis, ale równie dobrze możesz to zastąpić skyrem bądź jakimś innym gęstym jogurtem. Wszystko blendujemy na jednolitą masę i takiej konsystencji to właśnie powinno być. Ogólnie masa jest mało słodka. Zastanawiam się, czy jednak tego słodziku tutaj nie dołożyć, ale z jednej strony jeszcze będziemy robili polewę, więc myślę, że sam pączek będzie mało słodki, ale w całości będzie idealnie. Tam na rozpisce były 4-5 pączków, mamy foremki idealnie na 4. Mógłbym to też podkręcić i wziąć sobie takie mniejsze. Mam też taką foremkę i wtedy tych pączków wyszłoby, nie oszukujmy się, że 3 takie pączki odpowiadałyby jednemu dużemu, więc miałbym 3, 6, 9, 12, a zrobimy 4 fajne, duże. Myślę, że to będzie takie bardziej spektakularne. Foremkę trzeba czymś zabezpieczyć, więc biorę spray z KFD i naprawdę dokładnie spryskuję każde miejsce foremki, ponieważ chcę, żeby te pączki wyszły stąd idealnie. Taki spray robi mega robotę. Oczywiście możesz polać zwykłą oliwę, użyć ręczniku papierowego i to porozcierać, ale taki spray jest dużo praktyczniejszy. I tutaj zastosowałem taki patent z woreczkiem strunowym. Całą masę przelałem do tego woreczka, wycinam róg, żeby móc płynnie masę przelać do foremki i okrężnymi ruchami wylewam ją. Tutaj zastosowałem dwukrotność tych składników, ponieważ jedna porcja starczyłaby mi tylko na 2 pączki, a chciałem mieć giga 4 wielkie luje. Transportujemy całość na blaszkę do pieczenia i lecimy do piekarnika. Początkowo ustawiam tutaj jakieś 15 minut, ale tak naprawdę te pączki były troszeczkę dłużej. Dojechałem do 21. Wszystko zależy od piekarnika, więc umówmy się tak, że wstawiasz na 15, po 15 minutach sprawdzasz. Możesz sobie pomóc z patentem z wykałaczką, czyli nakuwasz, jeżeli jest sucha, to kończysz, a jeżeli wykałaczka jest mokra, to pieczesz dalej. Podczas tego wyzwania będzie mi towarzyszyć smartfon Realme 12 Pro Plus 5G, który ma na nowo wyznaczyć granice mobilnej fotografii oraz innowacji w dziedzinie designu. W zestawie dostajemy szybko 67W ładowarkę, kabel USB-C oraz telefon. Dodatkowo Realme jeszcze dorzuca etui, więc to jest takie mało spotykane, jeżeli chodzi o etui w zestawie. Realme 12 Pro Plus został wyposażony w aparat Sony IMX890 o rozdzielczości 50 megapikseli. Posiada
Posiada innowacyjny obiektyw peryskopowy z 3-krotnym zoomem optycznym, który nie powoduje utraty jakości obrazu, 6-krotnym zoomem hybrydowym oraz 120-krotnym zoomem cyfrowym. Możesz robić zdjęcia z większej odległości, z bliska, w dzień lub w nocy. Filmowe filtry stworzone we współpracy z Cloudem Miranda, takie jak Maverick, Wspomnienia czy Podróż, poprawiają jeszcze bardziej jakość zdjęć. Został tutaj użyty topowy w segmencie procesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Oprócz zaawansowanych technologii trzeba docenić design inspirowany światem zegarków luksusowych. Jest on naprawdę prestiżowy. Dzięki wyjątkowo dużej pamięci 512 GB możesz przechowywać wszystkie swoje ulubione zdjęcia. W połączeniu z 12 GB plus 12 GB dynamicznej pamięci RAM możesz używać wielu aplikacji jednocześnie, a wszystkie działają wyjątkowo płynnie i bez opóźnień. Realme 12 Pro Plus 5G posiada zakrzywiony ekran 120 Hz, certyfikowaną ochronę oczu oraz jako jedyny w segmencie posiada technologię Pro XDR. Jakie są moje wrażenia odnośnie tego modelu? Po raz kolejny, według mnie Realme prezentuje bardzo stylowy smartfon, w którym jest mnóstwo przydatnych technologii w przystępnej cenie. Po więcej szczegółów zapraszam Cię do opisu i tam możesz zapoznać się z tym modelem. No i to jest dopiero sam pączek, a on musi mieć polewę. I tutaj jakby zdecydowałem się na użycie puddingów proteinowych. Wziąłem 4 różne smaki, ponieważ mamy 4 pączki. Robimy wersję karmelową, czekoladową, waniliową oraz bananową. Ten jeden pudding bananowy był troszeczkę bardziej płynnej konsystencji i widziałem, że czym gęsty pudding, tym lepiej siedział na tym pączku i finalnie lepiej to wychodziło. Smakowo też te gęste puddingi dla mnie są o wiele, wiele lepsze. W pierwszej wersji kruszymy na górę herbatniki, ja wziąłem takie mega ciemne. Druga wersja to będą orzechy, ja wziąłem orzechy nerkowca, dookoła pączka wykładamy je. Trzeci będzie dodatek z czekoladą, ja wziąłem czekoladę z KFD, ona jest bez dodatku cukru i kawałeczki czekolady oraz jeszcze chciałem tutaj ją potrzeć, żeby po prostu były takie mega ładne, ozdobne wiórki. A na koniec moje ulubione słodycze z dzieciństwa, czyli Magic Starsy. One są kozakiem, one mają już cukier, ale nie dajmy się zwariować, ten cukier wcale nie jest aż taki zły, chyba że jesz go kilogramami. I finalnie tak się prezentują pączusie, naprawdę jestem z nich dumny. A teraz przechodzimy do omleta. Tam ona miała dodatek sera i szynki, więc również je dodaję, tylko w wersji bardziej makrosowej, wersji low fat. I użyję tutaj 5 białek jaj oraz 2 całych. To mi pozwoli zaoszczędzić mnóstwo kalorii, ponieważ uważam, że aż 7 żółtek jest tutaj niepotrzebnych, 2 w zupełności wystarczą. Będą dawać tą konsystencję i smak, a reszta fatu jest dla nas tutaj niepotrzebna, więc eliminujemy je, dodajemy resztę białek jaj. Używam tutaj sera Protein Active z Lidla. On ma zajebiste makro, ponieważ mamy tylko 8,2 grama tłuszczu na 100 gramów, więc jest to w porównaniu do zwykłego sera dużo mniej. A co do wędliny używam standardowej szynki z piersi kurczaka. Bełtamy jaja, dajemy odrobinę soli, odrobinę pieprzu, wszystko dokładnie znowu mieszamy. W międzyczasie nagrzewamy patelkę, sprayujemy ją, żeby nic nam się nie przykleiło i zaczynamy od podsmażenia szynki. Dajemy dosłownie 2-3 minutki, żeby się troszeczkę nam zabrązowiła, dolewamy jajka i teraz wstępnie wszystko mieszam, czyli taki pierwszy etap jakbym robił jajecznicę, ale po chwili to zostawiam i przykrywam. Po 5 minutach, gdy jajka nam się ścięły, dokładamy pokrojony ser na górę oraz znowu wszystko przykrywamy. Dajemy tutaj już 2-3 minutki i co jest ważne, zmniejszamy ogień, żeby nic nam się tutaj nie przypaliło. Kiedy ser nam się stopi, bierzemy szpatułkę i teraz połowę nakrywamy na drugą połowę, czyli składamy go na pół. Wyłączamy ogień, dajemy pod przykryciem jeszcze, żeby nam doszedł, żeby ten ser i wszystko się ze sobą połączyło. Boczek wybrałem tutaj najbardziej makrosowy, jaki udało mi się znaleźć w Auchan i jest to wędzony parzony. On ma około 19 gramów tłuszczu na 100 gramów i tutaj już standardowa procedura i oczywiście po chwili przekładamy go na drugą stronę. Tradycyjnie korzystam tutaj z patentu na ręcznik papierowy, czyli boczek oraz każde tłuste produkty odkładam na ręcznik papierowy, żeby on mógł wsiąknąć ten tłuszcz, ponieważ to nam pozwoli zaoszczędzić kolejne kalorie. Placki ziemniaczane postanowiłem kupić gotowe, ponieważ znalazłem bardzo fajne do przetestowania, do kupienia są w Auchan. I teraz patrzcie, mają tylko 2 gramy tłuszczu na 100, więc mają stosunkowo mało, porównując do takich tradycyjnych. Do przygotowania ich mamy dwie opcje, albo do piekarnika, albo do frajera. Z racji tego, że we frajerze będziemy robili corn dogi, to dajemy do piekarnika 220 stopni i 5 sztuk. Szczerze mówiąc, wyglądają one bardzo przeciętnie, ale spróbujemy, stestujemy i zobaczymy, jak będą smakować. I robię tutaj tradycyjną masę na pancake'i, ale troszeczkę w innej wersji, ponieważ dodaję tutaj sól, pieprz oraz inne przyprawy, które będą mogły podkręcić tutaj smak. I to ciasto jest po to, żeby zamoczyć parówki, tak? Dobrze słyszysz, ziomek, będziemy moczyć nasze parówy. I takiej konsystencji właśnie to ciasto powinno być. Jest to tradycyjne ciasto pancake'owe, tylko że na słono.
biorę tutaj cornflakesy i to będzie nasza panierka. Bierzemy je do woreczka i rozkruszamy pięścią, żeby się fajnie poprzyklejały. Tutaj znalazłem parówki z Indyka od Tarczyńskiego. Porównując do zwykłych parówek, mają lepsze makro. Nakuwamy parówki na patyczki sushi. Teraz wszystko do płateczków i układamy we frajerze 4 sztuki corn dogów. Dajemy na specjalny program. No i jak widzisz, troszeczkę mi się przyjarały, bo za długo je tam przytrzymałem. Zaufałem programowi w maszynie, nie dopasował idealnie czasu oraz temperatury do mojego przepisu. Według rozpiski dietetycznej najcięższej kobiety na świecie taki cały posiłek miałby ponad 6000 kalorii. A teraz podliczmy sobie wartości na poszczególne produkty w tym posiłku, które udało mi się uzyskać. Zaczynamy od tej strony, mamy 4 pączki i te 4 pączki mają około 800 kalorii, blisko 80 gramów białka. Tutaj teraz sobie podliczmy tego omleta, ponad 55 gramów białka, 15 fatu, 2 węgli, ponad 350 kalorii. Boczek jak boczek, tutaj tylko jakby robiliśmy patenty z ręcznikiem, ale tego nawet fatu nie odliczałem. I te kordogi razem z boczkiem mają blisko 30 gramów białka, 600 kalorii. I na koniec mamy te placki ziemniaczane, tutaj skromne 340 kalorii. Cały talerz, uwaga, 2100 kalorii. Z 6000 na 2 na razie mamy 4000 w zapasie, czaisz to? A objętość według mnie zostaje taka sama. Powiem ci, że jestem mega ciekawy tych pączków. Zaczniemy sobie od może tego. No i patrz, jakie one gigantyczne są. To są gigantyczne pączki, czaisz? Wyszły naprawdę mega. One są delikatnie serowe w środku, więc to są takie bardziej serowe oponki. I ten pudding na górze robi mega robotę. I spróbuję sobie połączenie z boczkiem. Ej, pączek z boczkiem? Beka. Takie jeszcze nie jadłem. Pancake z boczkiem był, ale... Pancake, sorry. Ale pączek? No to zobaczmy sobie tego corn doga. Ja nie wziąłem nic do picia, w sumie by się mogło przydać coś. Wow. Wyszło mega nieźle. Ten frajer zrobił robotę. I te patyczki nawet wytrzymały. Kolejny boczuś. No to teraz to. Placki ziemniaczane. No powiem ci, że na tle tego tutaj co mam, to bez szału, takie zwykłe ziemniaczane placuszki. Myślę, że jakby był jakiś dodatek sosu, albo jakieś warzywka do tego, to wyszłoby to bardzo fajnie. Ale ogólnie bardzo podstawowy smak, nic poza tym. A tutaj donacik z czekoladą i orzechami. Serio są dobre, a co do tej mąki, to myślę, że ciekawa alternatywa do robienia pączków, ale faktycznie pączki wyszły mało słodkie. Myślę, że jakbym dodał erytrytol albo inny słodzik, to by to zrobiło lepszą robotę. Bo tak po prostu jest ok, ale to nie jest jakaś nadmierna słodycz, bo akurat w tej wersji pudding czekoladowy też nie jest jakiś mega słodki. Powoli tak brakuje tej słodyczy. To chyba mi najbardziej z wszystkiego smakuje. Takie paróweczki, no petarda. Tylko mam wrażenie, że troszeczkę za długo to było w tym frajerze, bo ta chrupkość i przypalenie jest naprawdę taka już submaksymalna. I też by się do tego przydał jakiś sos, ale boczuś pierwsza klasa. A spróbujemy boczek zamknąć w tych ziemniaczanych plackach. O, boczek dodaje trochę smaku, więc jest to jak najbardziej na plus. Muszę się czegoś napić, bo tak bez popijania to ciężko tyle zjeść. Niby tylko 2000 kalorii, ale powiem ci, że objętość jest spoko, mega fajna. No to zobaczmy tego omleta, jak wyszedł. Taka ilość białek jaj wpłynie na ten smak, że będzie gorszy. Tak się prezentuje w środku. Dla mnie mega ciekawy. No ten ser i szynka robi tu robotę. Potęguje to smak o wiele. No i powiem ci, że wyszedł mega duży. Mega duży. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to zapraszam cię do zasubskrybowania kanału tam na dole, ponieważ naszym celem jest dobić teraz 2 miliony na kanale. I boom, posiłeczek opędzlowany. Po pierwszym posiłku pora wylosować pierwszą aktywność. Zobaczymy, co to będzie. Siłownia, czyli robimy gym. Trzeba dopompować te małe łapy. Zaczyna się sezon zewnętrzny, czyli już pogoda pozwala, żeby trenować sobie na zewnętrznej siłce, którą sobie w zeszłym roku zrobiłem. Nie ukrywam, że zimą mało co była wykorzystywana. Robię na ten moment to, co mi sprawia największy fan, a ta siłownia troszeczkę stała się taką aktywnością na siłę. Więcej robię jakieś właśnie aktywności cardio i tak dalej. Chociaż koło fortuny mnie zmotywuje, żeby zrobić to. Mamy oponę, mamy młot. Młot jest trochę ciężki, ale już się douczyłem wykorzystywać tą technikę, żeby ładnie to robić. Więc zrobimy sobie 2 minutki, 5 minut obijania w paru seriach. Mega się nauczyłeś. Chyba jednak się jeszcze muszę podszkolić.
rozgrzeweczka zaliczona. No to lecimy sobie już stringiem oporowym. Wykorzystamy fakt, że mamy różne uchwyty do podciągania, więc zrobimy sobie podciąganie w różnych wersjach. Zacznę sobie od tego najszerszego. Będę stopniowo zwężał i zmieniał ten uchwyt. Thor wyciąga sztangę z kamieniołomu. Stanowisko do pompek, wąski chwyt i dobijamy. No to pora sobie zrobić lody, one będą na bazie proteinowych puddingów, które zostały mi z ostatniego przepisu. Do zagęszczenia używam sobie słodkiego syropu z KFD i tutaj wersja smakowa będzie akurat karmelowo-waniliowa. Zwiększamy objętość i dodajemy jeszcze miareczkę białka i cała masa na lody musi ważyć około 500 gramów. Całość przelewamy do specjalnego opakowania i teraz będziemy musieli poczekać aż 24 godziny, aż to wszystko nam się zamrozi. Ale na szczęście przemyślałem to i wcześniej zrobiłem właśnie takie lody, żeby mieć je na ten odcinek. Otwieramy i właśnie patrz, takiej konsystencji to powinno być mega zamrożone na kamień, naprawdę mocno zamrożone. No i tutaj do lodów użyjemy takiej specjalnej maszynki, która pozwoli nam zrobić mega kozacką objętość oraz teksturę prawdziwych lodów. Zamykamy nasz sprzęt i tutaj będziemy korzystać z programu lekkich lodów. Wciskamy i maszyna robi za nas całą robotę. A w międzyczasie przygotujemy tutaj lody truskawkowe, ponieważ ona miała w swojej rozpisce truskawki. Ja świeżych truskawek nie dorwałem, ale mam mrożone, więc z mrożonych co możemy zrobić? Kolejne lody i zrobimy lody truskawkowe. One już będą bardziej płynne niż tamte, to będzie taki bardziej pudding, ale i tak będą mega kozakiem. Białko, mleko i wszystko robiłem na party, tego mleka dodaję stopniowo, wszystko po to, żeby uzyskać jak najbardziej gęstą konsystencję i po chwili lody tak się prezentują, też bardzo fajna konsystencja. Jeżeli masz jakiś przykład fajnej, ekstremalnej diety, koniecznie napisz mi to w komentarzu. 2 miski lodów, 3 banany, opakowanie M&M'sów. Jeżeli chodzi o lody, no to oszczędziliśmy już mnóstwo kalorii, poprawiliśmy makro, bo mamy więcej białka, mniej cukru i mniej tłuszczu. Banany, no to tutaj już nic nie zrobimy. 3 banany trzeba zjeść, a tu mamy M&M'sy. Tutaj najlepszy wybór, jaki mogłem zrobić, to po prostu poszukać małego opakowania, zamiast ładować jakieś największe, to też masz jakby mózg twój przyjmuje, że masz całe opakowanie M&M'sów, a masz tylko 82 gramy, więc takimi mniejszymi opakowaniami jesteś w stanie zaoszczędzić mnóstwo kalorii. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten posiłek, czyli lody, takie pełnotłuste, banany oraz M&M'sy, to mamy około 2000 kalorii tam, a tutaj, uwaga moi mili, zaoszczędziliśmy i mamy około 1300 kalorii i blisko 90 gramów białka, więc jeżeli chodzi o to, to jest petarda. Szybka fotka lodów i zdjęcie banana. Sprawdzamy konsystencję lodów. Truskawka, a tu mamy te proteinowe i one są bardziej gęste, petardunia. Nie ma nic lepszego jak dodać sobie M&M'siki. Kurde, uciekają. No i teraz całość się prezentuje tak. Petardunia. Naprawdę fajne połączenie. Zaraz będziemy losować kolejną aktywność i powiem ci, że na ten moment udaje się dobijać bardzo dużo białka, więc to jest spoko. Mimo tego, że jemy naprawdę bardzo różnorodnie i bardzo przyjemnie, to naprawdę mamy sporą porcję białka w tym. Osobiście bardziej mi smakują te lody bardziej stałej konsystencji. Czyli te. Tu to jest takie bardziej płynne, już to się roztapia i robi się z tego taka papka. Można by pokombinować i dołożyć gumę ksantanową albo gumę guar i wtedy to zagęściłaby bardziej i byłaby lepsza konsystencja. Pierwsza miska opitolona i lecimy z drugą. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz, ręce do góry. Zachęcam cię do zostawiania łapki w górę i spróbujmy dobić tutaj te 40 000 polubień. To będzie naprawdę mega kozak. Bum. Pora wylosować kolejną aktywność, zobaczymy co mnie będzie czekać po tym posiłku. Mocno. Właśnie tak. Krzywo drewno. Okej. Wylosowałem cię, ziomek. Ta aktywność polega na tym, że muszę złapać pancake'a i wbrew pozorom to nie jest łatwe. Pora złapać pieska. To jest zabawka, którą użyjemy do challenge'u. Muszę go złapać. Ta aktywność jest na zasadzie takich interwałów. Szybko kontrolujesz, patrzysz i się ruszasz. W ogóle patrzcie, jest mała aktualizacja ogrodu. Dorobiliśmy taki placyk tutaj, żeby gotować tam. Na ostatnim odcinku z gotowania. Widziałeś to? I tam jest domek, gdzie jest cały ten sprzęt. Złapał przynętę i teraz patrz, ja muszę go złapać. Dawaj to!
Dobra, ja mam taktykę, patrz to, podchodzę i robię raz lewo, później prawo, a on się właśnie kitra za jakimiś obiektami. O kurde, szybki jest. Kurde, ja pitole, jest szybki gościu. O nie, zawał. Zawał. Taktyka na zawał. No to co, robimy sobie pizzkę i chciałem w tym odcinku przetestować troszeczkę inny sposób, inny przepis i on będzie bazował na mące oraz na jogurcie greckim. I proporcje składników robimy 1:1, czyli tyle gramów ile dajemy mąki, tyle gramów dajemy jogurtu greckiego i formujemy z tego ciasto. Do wyrabiania użyłem już rękawiczek, żeby było jak najbardziej komfortowo, żeby nie lepiło się to do rąk i pomogłem sobie za pomocą szklanki rozbijać je na jak najbardziej cienki placek. Jak masz wałek, to po prostu możesz zrobić to wałkiem, ale ja nie dysponuję takim sprzętem, bo zawsze robię to rękoma. Zawijam rogi, żeby tutaj troszeczkę zaimitować zwykłą pizzkę i przenosimy całość na papier do pieczenia. Jako sosu użyłem sobie tutaj ketchup z KFD i mozzarella jako ser. Miałem tutaj dodać pepperoni, ale znalazłem lepszą alternatywę, a jest to chorizo z indyka. No i tutaj akurat mamy 23 gramów tłuszczu na 100. Układamy nasze chorizo na pizzkę i całość leci do piekarnika 220 stopni i około 25 minut. Chorizo się zwęgliło, no ale nic, kroimy i zaraz ci powiem, czemu tak się stało. Ciasto jest zrobione bardzo fajnie, ale przez to się nam zerał trochę ser, więc jeżeli miałbym to robić jeszcze raz, to podzieliłbym to na 2 etapy. Podpiekłbym troszeczkę sam spód. Pancake, nie dostaniesz, sorry. A dopiero później nałożyłbym sos, ser oraz chorizo i włożyłbym to jeszcze raz do piekarnika. Taka cała pizza ma około 1000 kalorii, 65 gramów białka i tylko około 16 gramów tłuszczu, więc jest to bardzo mało, reszta węgli. Porównując do takiej tradycyjnej pizzy pepperoni, to mi się wydaje, że śmiało można w okolicy 2000 tutaj mierzyć, więc wyszło nam bardzo makrosowo, a objętość jest zachowana, więc to jest najważniejsze. Pamiątkowa fota kawałka. O, nie! Poczekaj, chcę zrobić pamiątkową fotę, czekaj, nie? O, czekajcie, dam mu gryzać. No to co, bierzemy sobie ketchupik, żeby sobie troszeczkę podkręcić smak. Pizza na bazie skyra, jogurtu. W smaku oddaje na maksa. Powiem ci, że jeżeli ten ser nie byłby taki spieczony, to by się ciągnął i byłby jeszcze lepszy efekt. Ale jest przynajmniej taki efekt takiego mega chrupkiego sera i to jest petarda. Dla mnie naprawdę bardzo dobra. I tak to można cheatować dzień w dzień, serio. Patrz, to ciasto wyszło naprawdę fajnie, to smakuje jak takie chlebowe paluszki. Aha. Największym wyzwaniem na jutro zapowiadają się burgery, cheeseburgery. Trzeba zrobić coś ekstra, ale wstępnie mam już pomysł. Więc przyspieszam i lecimy z tym. I bum bum bum. Wszystko zjedzone. Teraz wszystko zjedzone. Nie chcę mi się już kręcić, ale zróbmy to. Każdy posiłek, potem aktywność. O kurde. Orbit Reg! Dobra, to ja odpalam, szczerze mówiąc, moje wrażenia na ten moment są takie. Nie czuję się jakoś bardzo napchany. Trochę się jednak odbija. Zacztypa ty, on wszędzie chodzi, gdzie ty. No za mną, no. To jest mój Golden Retriever Friends Chain prześladowca. Dobra, robię sobie na 4, żeby trochę aktywować nogi. Pamiętaj, nogi robimy chodząc. Ja sobie powoli dobijam 20 minut cardio, 115 kalorii spalonych. Zobacz, jak musisz się namęczyć, żeby spalić taką ilość kalorii, jaką my jemy na dzisiejszym odcinku. Więc powiem ci, że to daje do myślenia czasami. Zanim włożysz do buzi, to zastanów się, ile musisz namachać się, żeby przepalić i czy to ma sens. Patrz, jak cię podgryzł. Spadaj, chłopie. On cię też motywuje. Myślę, że 30 minut sobie dobiję i kończymy tak ten dzień i widzimy się jutro na pierwszym posiłku. I mam nadzieję, że mi się uda. Na razie jestem na dobrej drodze. Rozpoczynam dzień drugi. Fajnie się spało, czuję się naładowany i mało głodny, ale trzeba to zrobić i ugotować kolejne jedzenie. Rybne tacos, mac and cheese, guacamole i bułeczki miodowe. Bierzemy sobie porcję makaronu, ser mozzarella, odrobina mleka oraz sos o smaku serka topionego. Przyda się również troszeczkę przypraw. Zaczynamy od zagotowania wody i wstawiamy makaronik. Po przygotowaniu odcedzamy go i z powrotem dajemy go do garka i w nim będziemy robić całą kompozycję. Po kolei dodajemy wszystkie składniki i wszystko dokładnie mieszamy na małym ogniu, żeby nic się nie przypaliło. W międzyczasie, gdy robi się makaron, zaczynam robić
tacosy. Tutaj użyję zwykłej tortilki i za pomocą szklanki wycinam małe kółeczka. W międzyczasie makaronik nam już dochodzi, a my używamy patentu z wykałaczką, żeby nadać kształtu małym tacosom. Całość będę robił we frajerze, ponieważ wysoka temperatura pomoże nam utrzymać kształt, który uzyskaliśmy dzięki wykałaczkom. To naprawdę jest sztos patent, jeżeli chodzi o jakieś imprezy i tak dalej, więc możesz sobie otworzyć ten przepis później, jak będziesz miał jakąś domówkę albo tego typu imprezę. 180 stopni, dajemy chwilę, żeby frajer tutaj zadziałał. W międzyczasie przekładam makaron do boksa, ponieważ ona tam jadła właśnie box mac and cheese. A teraz zajmujemy się guacamole. Guacamole robię z 6 awokado, taką ilość ona spożywa. Każdą sztukę dokładnie oporządzam, dodaję troszeczkę cytryny, oliwy i całość blenduję na jednolitą masę. I po przygotowaniu uzyskaliśmy naprawdę genialną teksturę. No to mamy kolejny posiłeczek. Sprawdzamy kaloryczność. Tutaj wychodzi 3500 kalorii plus minus. Tu nabijamy najwięcej tłuszczu, jeżeli chodzi o te wszystkie posiłki, które według mnie będą. Mamy tutaj około 200 tłuszczu za sprawą łososia i mamy tutaj guacamole i 6 sztuk nabija naprawdę sporą liczbę kalorii. Fajną alternatywą, którą sobie zrobiłem, nie mogłem odchudzić za bardzo, ponieważ bułeczki miodowe tam były, my mamy mleczne w Polsce, miodowych nie znalazłem. No i jedyne co znalazłem to po prostu mniejsze opakowanie, 320 gramów. Normalnie są pakowane jako 400 gramów, więc chociaż w tym oszczędziłem, że są mniejsze te sztuki. Mogłem coś tam wykombinować, upiec je sam, ale myślę, że dużo mniej kalorii bym tutaj nie uzyskał. W makaronie na pewno oszczędzamy dużo i właśnie w tym, bo tutaj podejrzewam, że te tacosy są zawsze bardzo kaloryczne. Tacosik, rybne taco. No i możemy sobie przyprawić tym guacamole, bo gdzieś musimy je zjeść, a same guacamole to tak wiesz, nie wchodzi jakieś zajebiste. I patrz, rybna, meksykańska przekąska. Zajebioso. Ma mega dużo smaku, ponieważ mamy tutaj dużo tłuszczu, więc to przewodzi tutaj niesamowicie. Jestem ciekaw tych bułek, to jest bardzo przyjemne. Ja często jadam takie bułki z kawałkami czekolady. I w ogóle się szczęłem, że praktycznie do każdego posiłku nie biorę nic do picia. A tutaj się przyda, bo zapycha na maksa. Powiem ci, że przyjemne śniadanko. Po tym pierwszym dniu ochota na jedzenie spada diametralnie. Jakbym miał być szczery, do wieczora myślę, że ze spokojem wytrzymał, nie jedząc nic. Więc pomimo, że tutaj odchudzamy to na maksa, ale i tak to jest dla mnie challenge, jest po prostu dużo żarcia. Te bułki najprzyjemniejsze, takie wchodzą gładko w kij. Zobaczmy sobie ten mac and cheese, już trochę ostygł, więc ten ser tak się nie ciągnie. No powiem ci, że ten sos serowy z KFD robi mega robotę, bo on nadaje takiej właśnie nie dość, że smaku, też takiej konsystencji, bo on ma te substancje zagęszczające i całe to danie tak imituje, jakby to było takie na bazie masła, a jednak tego masła tu nie ma, więc kalorii jest dużo mniej. Kończy mi się miejsce, ponieważ no tu zyskujemy dużo kalorii, ale objętość jednak tak czy siak jest praktycznie 1 do 1 taka jaka w diecie najcięższej kobiety. Ale ci powiem, że z tymi tacosami to mnie zaskoczyłeś, bo dzięki temu co teraz zrobiłeś, to można zobaczyć ile rzeczy na przykład na imprezy przygotowywać, albo tak dalej, nie? Sztok. Zachęcam cię do zostawiania łapki w górę i spróbujmy dobić tutaj te 40 000 polubień. Dobra, masz, no już tak patrzysz, kurde, mi jest cię tak żal. Jo, pierdziele. Pamiątkowa fota, musi być. Odpalamy sobie filtr do żywności. Jo, jaki ładny filtr, patrz. Serio te filtry są zajebiste. Nie no, ogólnie ten cały telefon jest w porządku, powiem, no. Podróżniczy filtr. Ojeju, jaki przystojniaczek. Kanapka. Uwaga, challenge. Czy zmieszczę to szczęką moją? O, dobrze. Kończę i lecimy z aktywnością. Zobaczymy, co się uda wylosować. No to losujemy. Co będzie, co będzie? Gruszka. Szybka zmiana ciuchów. Moja treningowa bluza przyodziana. Zapraszam was na trening. To jest gruszka i to jest super, jeżeli chodzi o aktywność. Cały czas to jest moja ulubiona forma cardio, ponieważ ona jest szybka. Możesz sobie do niej podejść kiedy tylko chcesz. Ja na przykład robię tak, że długo montuję coś na kompie, pracuję na kompie i co chwilę sobie wstaję i sobie z tą gruszką tak trenuję. Nawet sam taki movement, że musisz się poruszać, to uczy takiego luzu. Nie jesteś taki spięty, że tylko luźno sobie bijesz, podchodzić, odchodzić. Tyk, odchodzisz. Czyli w momencie podejścia atakujesz, odchodzisz. I idziesz sobie. Nawet sobie ostatnio robiłem takie wyzwanie, że robiłem sobie z zamkniętymi oczyma.
Robimy sobie 5 rund po 2 minuty i lecimy. I w aparat. Aby uzyskać makrosowe cheeseburgery, zaczynam od przygotowania mięsa. Do jajka, w którym będę obtaczał mięso, dodaję przyprawy. I tutaj na mięso zdecydowałem się wybrać indyka. Formuję z niego kotleciki, dokładnie je ubijam. Moczymy w jajku, później obtaczamy w płatkach. I żeby uzyskać fajny kolor, zdecydowałem się użyć tutaj przyprawy z KFD do kurczaka. A to nam da bardzo fajną imitację pomarańczowej panierki. Przekładam całość do frajera i jeszcze zdecydowałem się zrobić tam boczek. Jestem ciekaw, jak wyjdzie boczek z frajera, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. 15 minut ustawiam 190 stopni i czekamy, aż wszystko się zrobi. Boczek troszeczkę przez to powietrze się powykręcał, więc zdecydowałem się dorobić drugą partię na patelni i przy okazji sobie porównamy, jak wychodzi z patelni, a jak wychodzi z frajera. Zostawiam tuż z boczku i kładę na to bułeczki, żeby się fajnie przypiekły. Oczywiście ręcznik papierowy do boczku i przed końcem wkładam ser na nasze zapanierowane mięso, ponieważ to musi być cheeseburger. Jak coś ser w airfryerze, to nie jest dobry pomysł, bo zrobił się mega low fat w kit, taki wysuszony, ale może będzie miało to swój urok. Szybko przygotowujemy warzywka. Bułki wyszły z sztos. Zrobimy serowe, to są cheeseburgery, to zrobimy sos serowy. Serek topiony. To jest patent, żeby zjechało wszystko w dół. Ej, to jest I blisko. wymalowane ściany. Kółko takie ładne. Kurde! Tutaj jest Mission Impossible, patrz. O kurde, ale lepsze. I teraz po kolei sałata, mięso z serem, ketchup, pomidorek, boczuś i przykrywamy wszystko przypieczoną bułką. Oba te burgery mają ponad 800 kalorii, prawie dobiliśmy tutaj 100 gramów białka, mamy 95, więc jest to naprawdę bardzo fajny wynik. Mamy niespełne 20 gramów tłuszczu na 2 burgery, czyli jeden ma dyszkę. To mi się wydaje, że jest zajebisty wynik. Takie burgery, patrząc na to, że są w amerykańskim stylu i to lekko by miały z 3 koła kalorii, w tym momencie możesz napisać, czy wybierasz lewego burgera, czy prawego burgera z mojej strony, czyli tutaj twój prawy, tu lewy. Lewy czy prawy? Czekam chwilę, napisz w komentarzu. Czuję, że wybrałeś lewego burgera. A teraz wersja dla tych, co wybrali prawego. Czuję, że wybrałeś prawego burgera. Powiem ci, że jest mega dużo warstw tego ziomeczka. No według mnie wyszło zajebiście. Troszeczkę bym zrobił cieńszy placek mięsa, bo to mięso troszeczkę jest takie, ale jest to na maksa w moim stylu. A ten ser nawet spoko. Bardziej wiesz co bym zrobił? Na sekundę na patelnię to mięso, przykryłbym przykrywką albo do mikrofali, żeby stopił się i tyle. Bo to po prostu mega wysuszyło ten ser. Albo bym nie oszczędzał tutaj fatu i dał taki cheddarowy. 5 gramów tłuszczu na burgera byłoby więcej, a smaku jednak by to dodało jeszcze mocniej. Dobra, losujemy kolejną aktywność, zobaczymy co to będzie. A jednak w tą stronę. Sam się zaskoczyłem. Cios. Czyli sprawdzamy siłę ciosu. To jest ziomek, który ma tajne oprogramowanie z UFC. Patrz. UFC Champion. Idziemy sprawdzać. On ma czujnik gdzieś na tej wysokości. Tutaj ci się będą wyświetlać wyniki moich ciosów i to polega właśnie na tym, że możesz sobie kontrolować swój trening, patrzeć, które ciosy wchodzą lepiej, a które gorzej. Ciekaw jestem. 4. Dobra, a zaczniemy sobie sierpy. 120. Okej. 150. Dobra, a lewa? 100 prawie. 131. Dobra, 151. dobra. A może teraz podbródek? 87. Czyli nie, czyli najlepiej wchodzą sierpy. 105. 145. 142. Dobra. 121. 96. 113. 87. A widzisz, a ja czułem, że on był kurde mocniejszy. Dobra, to ja idę się bawić dalej z manekinem. Co do moich odczuć, ciężko się ćwiczy. Przy takiej małej aktywności odczuwam trochę kolkę na brzuchu. Wszystkie te procesy trawienne tam zachodzą, a krew teraz chce nagle iść do rąk. I nie ma jak to zrobić, bo halo, tu trawię, tu ćwiczę i jest tutaj problem. Naginamy trochę zasady, ponieważ to losowanie, kręcenie, robię przed ostatnim posiłkiem, a nie po. Taktyka podpowiada mi, hej, zrób to wcześniej, później nie będzie cię chciało, bo będziesz obżarty.
Czy wygląda na osobę, która by chciała teraz iść na siłownię? Uwaga, pokażę ci kolejny upgrade siłki. Mamy dzień. Ogólnie to światło robi takie wrażenie, jakby na stadionie to było. Trenujemy. Od wczoraj jeszcze nie zdjąłem. A myślę, że jak wczoraj robiliśmy właśnie klatę, plecy, trica, to możemy dzisiaj zrobić barki, biceps. Powiem ci, że jeszcze jest trochę chłodno jak na taki zewnętrzny sezon. Największym minusem jest to, że jest zimna sztanga. Jest zimna sztanga na maksa, więc ręce dostają w kość. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz mysz. Ale on już pogryzł, ty patrz. O kurde. Golden Retriever kontra mysz plastikowa. Patrz, mysz. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Got my heart no bed. No to lecimy z ostatnim posiłeczkiem, mamy pieczone bataty, sprayujemy przekrojonego batata z góry i dajemy do frajera. Tutaj użyłem gotowej kaszy z fasolą, wstawiam ją do mikrofali i podgrzewam. W międzyczasie nakładam chorizo na prawie gotowego batata i niestety znowu troszeczkę się to przyjarało, czyli muszę jeszcze się nauczyć dysponować czasem, jaki jest potrzebny do przypieczenia chorizo. No i finalnie posiłek tak się prezentuje, pora go skonsumować. Dobra ziomki, lecimy z ostatnim posiłeczkiem, jeżeli chodzi o makrosy, to już ci mówię jak to wygląda. Oglądaj do końca, na końcu sobie podliczamy wszystko, ile kalorii zaoszczędziliśmy, ile kalorii było zjedzone. Tutaj mamy 1665, około 40 gramów białka, 53 tłuszczu, czyli nie najmniej, i 250 około węgli. No i tu mamy te chorizo, które patrz, z tej strony jest fajnie, bardzo krótki czas musi tam być, bo to było tylko 8 minut w frajerze, a i tak się zjarało fest, ale przynajmniej patrz, jest fajna chrupkość. Na przyszłość bym robił tak, że 5 minut przed końcem wkładam to chorizo, ono się delikatnie grilluje, a nie chamsko się pali. A tutaj ta opcja z mikrofali, jeżeli chodzi o tą kaszę. A co do chipsów, to wziąłem takie opcje i myślę, że to są jedne z lepszych low fat opcji, jeżeli chodzi o chipsy. Lejsy z pieca, mój ulubiony smak, czyli jogurtowy z ziołami, aż pancake przyszedł. A tu mamy przysnacki. Tu jest wersja ketchupowa, ale moja ulubiona to jest serowa, tylko tej serowej akurat w sklepie nie było. Takie chrupki mają dużo mniej tłuszczu na 100 gramów, ponieważ tu mamy 16, tu mamy 14. Czyli tak to jest łącznie dużo mniej, ponad połowa mniej niż w zwykłych chipsach, bo tam mamy 30, 32, nawet do 35 gramów tłuszczu. Pamiątkowa fota. Damy sobie filtr tym razem. Legenda pustyni. To wygląda zarąbiście. O, legenda pustyni to zrobimy na tle kaszy, żeby była kasza też w tle. Wow, niezła fota. Zobacz to, ziomuś. No powiem ci, że aparat robi mega robotę, wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Sprawdzamy jak wygląda waga, jak wygląda sylwetka i teraz zaliczam cały ten challenge. 48 godzin jedzenia, jak najcięższa kobieta świata. No powiem ci, że prezentuje się fajnie. Tutaj jest sam batat. Jeszcze gorący, kurczę, myślałem, że już ostygł. Takie bataty, nie dość, że to jest chwila, moment, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo tylko rozkrajasz, trochę sprayu z góry, żeby ten tłuszczyk tak fajnie wsiąkał. Masz genialną opcję na szybko. Odpalamy chipsy. Jeżeli chodzi o takie chipsy, to zarąbiście to wchodzi przed telewizorem. Tu niestety, jako challenge muszę do kamery. Ale też wjeżdża przyjemnie. I odpalamy przysnacki. Petardunia. Bang, bang, bang. No i podsumowując to wyzwanie, moja waga wynosiła na końcu 79,3 kg. Po 48 godzinach czułem naprawdę bardzo konkretne nabicie i mam wrażenie, że moja sylwetka nawet na tym zyskała. Z 30 000 kalorii udało się zejść do lekko ponad 10 000 kalorii, czyli jak widzisz, przygotowywanie jedzenia samemu jest o wiele lepszą opcją niż kupowanie tłustych gotowców. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli dotrwałeś do końca, to zostaw łapkę w górę po więcej ekstremalnych diet, a my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Jak szukasz dla siebie ciekawego modelu smartfona, to koniecznie zobacz opis i zapoznaj się z Realme 12 Pro Plus 5G.